i włączam teraz zasilanie też tego silnika. Zrobiłem sobie tutaj taką małą ściągawkę, taki mały spis odkurzaczy Alfa K2 z różnymi silnikami i chciałbym zobaczyć o 10 lat nowszy od tego silnika, czyli musiał być on kiedyś wymieniany. No i teraz jestem w stanie kluczem tutaj odkręcić tę nakrętkę. Tutaj jest jeszcze jedna tulejka, one powinny być tak jedna na drugiej. O, już się odkręca. No. Gdzie ta szczotka? Jest. No, podobna jest. O. Wyszło nam łożysko z całej tej obudowy. No, łożysko już tak ciężko się obraca. Ok, silnik jest, szczerze mówiąc, coraz bardziej czysty. Moje ręce są coraz bardziej brudne. Tak, to jest też dokładnie to samo łożysko. Jest wewnętrzna średnica taka sama, zewnętrzna taka sama. Grubość łożyska też jest taka sama, czyli łożyska 6000. No dobra, chyba sprawdziłem dookoła ten wirnik, czyli w takiej pozycji, w której do komutatora dotykają szczotki. Włożę ten wirnik z powrotem do stojana. Dobra, powinny już być śruby ładnie dokręcone. Teraz zakładam jedną z tych turbinek. 8 mm. 8 na 6,5. No i tu w zasadzie w każdej pozycji pomiędzy szczotkami mamy połączenie. I kręcę korbką induktora. Podnieśmy troszeczkę napięcie. Cześć, dzisiaj chciałbym Was zaprosić na kolejny odcinek, który będzie poświęcony odkurzaczowi Alfa K2 z 1965 roku. To były bardzo solidne polskie odkurzacze produkowane, no głównie w latach 60. Bardzo je lubię i dosyć często te odkurzacze tutaj na kanale się pojawiały i pojawiają i pewnie będą pojawiały. Ten odkurzacz kupiłem nie tak dawno na targu Staroci, naprawdę za jakieś nieduże pieniądze. Pomyślałem sobie, że w razie czego będzie na części, ale teraz myślę sobie, że po wyczyszczeniu ten odkurzacz i po zmontowaniu powinien nawet całkiem fajnie działać i będzie bardzo fajnym uzupełnieniem kolekcji, bo odkurzacza Alfa K2 akurat z 1965 roku do tej pory jeszcze nie miałem. Tak jak powiedziałem, odkurzacz był bardzo brudny i faktycznie tutaj w środku było naprawdę mnóstwo kurzu. Nawet mam takie wrażenie, że kiedyś ktoś w ogóle odkurzał nim bez worka. Ten worek jest nawet całkiem czysty, natomiast wszystko w tym odkurzaczu, a zwłaszcza silnik, był totalnie oblepiony jakimś kurzem. Tak jakby naprawdę ktoś w jakimś mocno zakurzonym pomieszczeniu odkurzał albo bez worka, albo z dziurawym workiem na kurz, albo z jakimś totalnie przepełnionym workiem na kurz. No wszystko to było kompletnie oblepione. Jeszcze ten silnik i wszystkie inne elementy wymagają wyczyszczenia. Także w poprzednim odcinku rozmontowaliśmy ten odkurzacz i ponieważ już mnie korciło, żeby zobaczyć, w jakim stanie jest ten silnik, no to podłączyliśmy na chwilkę ten silnik do zasilania przez autotransformator i okazało się, że silnik całkiem fajnie działa. To jest silnik typu SK5B. Takie silniki też pojawiały się już tutaj w różnych odcinkach na kanale, nawet zaraz zobaczymy w jakich, bo sobie to spisałem, zrobiłem sobie taką krótką listę i w tym odcinku chciałbym troszkę bardziej zająć się tym silnikiem, wyczyścić go, może nawet rozmontować na części, dokładniej obejrzeć obudowę i zobaczymy. Jeżeli zdążymy, to jeszcze później ten odkurzacz oczywiście po dokładnym wyczyszczeniu wszystkiego zmontujemy, ale priorytetem w tym dzisiejszym odcinku jest troszkę dokładniejsze obejrzenie i wyczyszczenie i sprawdzenie tego silnika typu SK5B z fabryki Wodomierzy we Wrocławiu. Może zacznijmy ten odcinek też od próby uruchomienia tego silnika. To jest dokładnie to, co sprawdziliśmy już na koniec poprzedniego odcinka. Ja oczywiście wcześniej przynajmniej taki bardzo podstawowy test miernikiem zrobiłem, czy mamy tutaj połączenia wszędzie na tych przewodach, czy mamy przejścia tutaj przez komutator i przez uzwojenia wirnika. Jeszcze to za chwileczkę powtórzymy, no ale w każdym razie wyszło na to, że ten silnik powinien działać. Podłączyłem go dla bezpieczeństwa przez taki autotransformator z regulacją napięcia
Teraz jest ustawione napięcie mniej więcej na zakres między 30 a 40 V. Ja może nawet ten silnik troszeczkę w ten sposób postawię, bo on będzie mógł tutaj delikatnie już zasysać powietrze. On stoi tu w tej takiej gumowej uszczelce, w której zamontowany jest w odkurzaczu. No to co, założę sobie jeszcze, przepraszam, tylko okulary ochronne. Włączę tutaj zasilanie autotransformatora, sprawdzam jeszcze, czy nie mamy tutaj zbyt wysokiego napięcia i włączam teraz zasilanie też tego silnika. Silnik bardzo ładnie zaczął działać, nawet nie działa jakoś bardzo głośno, nie iskrzy tutaj mocno na szczotkach. I wyraźnie już tutaj czuć wylatujące z niego powietrze. No, czyli jak widzicie, mniej więcej ten silnik jest sprawny. Zobaczymy, no albo nasmarujemy, może wymienimy w nim łożyska, ale może zostawimy te oryginalne, może troszeczkę je tylko wyczyścimy i nasmarujemy. Sprawdzimy zaraz, w jakim stanie są tutaj szczotki w tym silniku. I może nawet go spróbujemy rozmontować, ale zobaczmy najpierw, jakie silniki tego typu SK5B z fabryki wodomierzy we Wrocławiu i pokrewne modele już tutaj w poprzednich odcinkach oglądaliśmy. No dobrze, na razie odłączyłem ten przewód, on się nam jeszcze później przyda. Autotransformator też na razie odstawiłem na bok, też się nam jeszcze przyda. Zrobiłem sobie tutaj taką małą ściągawkę, taki mały spis odkurzaczy Alpha K2 z różnymi silnikami i chciałbym zobaczyć, w jakich modelach trafiliśmy już na podobne silniki. Oglądaliśmy tutaj, ta lista jest w porządku chronologicznym, oglądaliśmy tutaj już odkurzacz Alpha K2 z 1961 roku, jeszcze na takich metalowych płozach. Tam znajdował się silnik typu SK5 z fabryki wodomierzy we Wrocławiu. Nie oglądaliśmy do tej pory żadnego tego typu odkurzacza z 1962 roku. Oglądaliśmy natomiast odkurzacz, i to bardzo niedawno, odkurzacz Alpha K2 z 1963 roku, typ A7W z silnikiem SK5A1. I temu odkurzaczowi były poświęcone aż 3 odcinki. W jednym rozmontowaliśmy odkurzacz, w drugim zajęliśmy się dokładnie silnikiem SK5A1, również z fabryki wodomierzy we Wrocławiu. Rozmontowaliśmy go, wyczyściliśmy, zmontowaliśmy i w trzecim odcinku zmontowaliśmy cały odkurzacz, czyli to był odkurzacz 1963 roku. Oglądaliśmy odkurzacz Alpha K2 z 1964 roku, typ A7W właśnie z silnikiem typu SK5B z fabryki wodomierzy we Wrocławiu, czyli już w 1964 roku taki silnik się pojawił. Teraz oglądamy odkurzacz Alpha K2 z 1965 roku, również z silnikiem typu SK5B z 1965 roku. Oglądaliśmy tutaj też chyba jakiś rok temu bardzo ładny odkurzacz Alpha K2 z 1966 roku, typ A7F, również z silnikiem SK5B i odkurzacz i silnik były w bardzo ładnym stanie. Pamiętam, że w tamtym odcinku zdejmowaliśmy tutaj, odkręciliśmy tę nakrętkę i zdejmowaliśmy wszystkie te turbinki z układu ssącego, czy z zespołu ssącego, jak kto woli, bo tutaj wpadł jakiś bakelitowy element, z tego co pamiętam, który gdzieś się odkruszył od tego odkurzacza i strasznie tam hałasował. Udało się ten element wydobyć, to hałasowanie się dzięki temu skończyło, także częściowo taki silnik rozmontowywaliśmy, ale tylko ten układ ssący. Reszty tego silnika nie demontowaliśmy w tym filmie o odkurzaczu Alpha K2 z 1966 roku. Bardzo ciekawy, bardzo ładny model. No i tak, oglądaliśmy też odkurzacz Alpha K2 z 1967 roku, A7F, już w zupełnie inaczej malowanej obudowie z innym logotypem. I tam był silnik typu Caso 8730, który jest, o ile wiem, odpowiednikiem silników SK5B, ale produkowanych nie w fabryce wodomierzy we Wrocławiu, tylko w zakładach M6 w Brzegu. To były chyba praktycznie prawie te same silniki, bardzo podobnie skonstruowane, tylko po prostu produkowane w innych miejscach.
Nie oglądaliśmy takich odkurzaczy z 68 roku, z 69 roku. Będziemy jeszcze oglądać odkurzacz Alpha K2L z 1970 roku. Jeżeli dobrze pamiętam, to w nim chyba znajduje się silnik typu SK10. Ale tego odkurzacza też jeszcze tutaj nie widzieliśmy. No i oglądaliśmy jeszcze jeden odkurzacz, już nie Alpha K2, tylko odkurzacz Elektor typ A8, pochodzący również z 1966 roku, jak jeden z odkurzaczy Alpha K2, które już tutaj się pojawiały. I to był odkurzacz, w którym również znajdował się tego typu silnik SK5B z 1966 roku. Pamiętam, że tam w tamtym silniku eksplodował, wybuchł kondensator z zakładów Belma w Bydgoszczy. Czyli jednym słowem tego typu silniki znaleźliśmy w odkurzaczu Alpha K2 z 1964 roku, teraz z 1965 roku. Taki silnik był też w odkurzaczu z 1966 roku. Odpowiednik tego silnika był w odkurzaczu z 1967 roku, ale już produkowany w zakładach w Brzegu, i z 1966 roku też taki silnik był w odkurzaczu Elektor. To jest chyba wszystko, natomiast jeżeli się nie mylę, to w żadnym z tych filmów dokładnie całego takiego silnika nie demontowaliśmy. No to może teraz będzie właśnie taka okazja. Chciałem tutaj przypomnieć coś, co w cudzysłowie odkryliśmy w poprzednim odcinku. Przy tym silniku znajduje się kondensator przeciwzakłóceniowy, o 10 lat nowszy od tego silnika, czyli musiał być on kiedyś wymieniany. To jest kondensator ze Spółdzielni Inwalidów Silesia typu KPPZ 015, bardzo popularny. I on, sądząc po dacie, pochodzi z kwietnia 75 roku. Cały nasz odkurzacz pochodzi z kwietnia 65 roku, czyli no mniej więcej 10 lat po wyprodukowaniu tego odkurzacza. Tutaj prawdopodobnie uszkodzeniu uległ oryginalny kondensator, który pewnie pochodził z zakładów Belma w Bydgoszczy, taki w papierowej takiej, nie wiem, owijce. Dosyć często te kondensatory spotykamy z wczesnych lat 60. I one prawie zawsze są do wyrzucenia albo do wycięcia, bo najczęściej są już wadliwe albo grożą uszkodzeniem. Na razie chyba ten kondensator ze Spółdzielni Silesia tutaj zostawię, bo to jednak jest oryginalna część tego urządzenia. Jeżeli kiedyś coś się z nim stanie, no to go po prostu wytnę i stąd wyrzucę, ale niech on sobie zostanie, może tylko troszeczkę poprawimy tutaj zabezpieczenie tego łączenia przewodów od kondensatora, bo tutaj już jest taka stara, krusząca się taśma izolacyjna i trzeba będzie przedłużyć te przewody, bo tam jest trochę problem z podłączeniem ich. No, one są po prostu troszeczkę za krótkie. Widzieliśmy to w odcinku o demontażu tego odkurzacza. Rzućmy może najpierw okiem na dane umieszczone tutaj na obudowie tego silnika. Nie wiem, czy uda mi się to też pokazać ładnie na zdjęciu. Logo fabryki wodomierzy we Wrocławiu, FAWOD Wrocław, silnik do odkurzacza, typ SK5B. Tutaj prawdopodobnie wyżej jest jakaś norma z 1964 roku. Napięcie znamionowe 220 V, prąd 1,9 A, moc wydawana 250 W, na tabliczce odkurzacza jest moc pobierana 400 W. 1500 obrotów na minutę, 50 Hz częstotliwość sieci. Tutaj jest symbol ETA, litera ETA. 0,68 to jest oznaczenie sprawności silnika, czyli mówiąc w uproszczeniu, jak dobrze pobierana energia elektryczna jest zamieniana na pracę mechaniczną, no a ile jest stracone na przykład w postaci wydzielanego przez ten silnik ciepła. Praca C, czyli praca ciągła, kontrola techniczna, tutaj pewnie był odbity znaczek kontrolera. Tutaj jest jeszcze taka tabliczka, rok 1965 i jest numer tego silnika, nawet w tej chwili nie jestem w stanie go odczytać. Tutaj jest jeszcze rodzaj chyba aluminium, z którego ta obudowa jest wykonana. To jest wszystko. Kiedyś te tabliczki znamionowe były umieszczane tutaj na stojanie silnika, potem zaczęto je odbijać na tej obudowie układu ssącego. Myślę, że możemy teraz spróbować ten silnik rozmontować. Odłożę też tę gumową uszczelkę. Zdejmuję tutaj pokrywę tego całego układu ssącego. To jest jeszcze dosyć mocno brudne. Trzeba to będzie wszystko odkurzyć. No i teraz musimy tutaj, trzymając śrubokrętem za tę oś wirnika, odkręcić tę nakrętkę, która tutaj się znajduje. Zobaczymy, czy to łatwo pójdzie. Na początku wcale to łatwo nie szło. Musiałem sobie tutaj przytrzymać ten silnik kolanami, docisnąć mocno śrubokrętem. No i teraz jestem w stanie kluczem tutaj odkręcić tę nakrętkę.
Ona się odkręca w cudzysłowie normalnie, czyli przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Trzeba tylko trzymać za tę śrubokrętem za tę oś wirnika. Dobrze, będę sobie teraz układał tutaj te poszczególne elementy układu ssącego. Nakrętka. Pod nakrętką jest podkładka. Teraz mogę zdjąć pierwszą z tych turbinek. Może tak to od razu położę. Tutaj zdejmuję taką tulejkę. Tutaj jest jeszcze jedna tulejka. One powinny być tak jedna na drugiej. I teraz zdejmuję tę bakelitową czy plastikową tak zwaną kierownicę, która kieruje tutaj powietrze wypychane na zewnątrz przez pierwszą turbinkę, kieruje ponownie tutaj do centralnej części tego układu ssącego i następnie ona jest ponownie tutaj wyrzucana na zewnątrz przez tę drugą turbinkę. No. Trzeba troszkę uważać, bo te turbinki są z aluminium, łatwo jest je powyginać. Zdejmuję tą drugą turbinkę, może tak to położę. O, tu mam na końcu jeszcze jedną podkładkę. Na koniec. I tutaj mam dosyć dużo brudu. Tutaj jeszcze chyba jest taka jedna podkładeczka, ale to zaraz zobaczymy. O. Tak, to już jest ta osłonka łożyska. Teraz, jeżeli chcemy dalej ten silnik rozmontować, to musimy odkręcić tutaj raz, dwa, trzy, cztery śruby trzymające tę całą obudowę układu ssącego razem z tarczą łożyska, tylko wcześniej wyjąłbym może szczotki z tego silnika, czyli tak, odkręcam tutaj tę zatyczkę szczotkotrzymacza, wyjmuję szczotkę, ta szczotka jest już dosyć mocno wytarta, czyli no, był ten odkurzacz dosyć porządnie używany, o ile w ogóle są to jeszcze oryginalne szczotki, pewnie są. Ale jeszcze tak ponad pół centymetra tutaj zostało, ja bym je nawet jeszcze zostawił. Gdyby faktycznie miał być ten odkurzacz używany na co dzień, to bym je wymienił na nowe, ale on stoi u mnie w kolekcji, raz na jakiś czas jest tylko włączany. Tak pewnie będzie z tym odkurzaczem, więc nie jest najgorzej. Te szczotki jeszcze jakiś czas sobie podziałają, o ile ta druga też jest podobna, tej nie mogę odkręcić. Moment. Okej. Już się odkręca. No. Gdzie ta szczotka? Jest. No, podobna jest. Troszkę, mniej więcej pół centymetra, może troszeczkę więcej. Dobra, szczotki na razie mogą zostać. Potem je jeszcze zmierzymy, jak będziemy je wkładać, bo już nie pamiętam, jakie tutaj są. Dobra, szczotki wyjęliśmy. Szczerze mówiąc, to tak teraz patrzę, że się troszeczkę opornie ten wirnik obraca. Zupełnie nie miałem takiego wrażenia, jak uruchamialiśmy ten silnik, ale jednak troszeczkę tu stawię opór. Może na smarowanie łożysk wystarczy. Zobaczymy. Jak nie, to je w ogóle wymienimy. Sprawdzimy sobie. Chyba 6000 tutaj są łożyska, ale sprawdzimy to sobie. Dobra, zobaczmy, czy uda nam się odkręcić te śruby. Bo jak nie, to na tym się nasza zabawa z tym silnikiem może skończyć. Moment, spróbuję je jeszcze troszeczkę wyczyścić. Zwykle w tych silnikach SK10, SK5, SK5A1 nie było problemu z odkręceniem tych śrub, ale może tutaj są jakoś bardzo mocno dokręcone. Jak nie, to przyniosę wykrętarkę udarową i zobaczymy. Ok, tę śrubę i tę śrubę nie bez kłopotu, ale udało mi się ruszyć. Próbuję tę zamalowaną na czerwono. Też się ruszyła, dobra. Została mi jeszcze tutaj jedna śruba, próbujmy. No tej nie mogę.
Jest, ruszyła się. Myślę, że wykrętarką udarową byśmy to zrobili, ale ręcznie też okazało się to możliwe. A nawet króciutkie są te śrubki. I ta oznaczona na czerwono. Będziemy potem łatwiej wiedzieli, jak tę obudowę z powrotem złożyć. Ok. Śrubka oznaczona na czerwono, mogę to sobie nawet zaznaczyć. Jest. Może tutaj sobie zaznaczę. Tak. Ta część pokrywy jest tutaj. Nie wiem, czy ma to jakieś większe znaczenie, ale w każdym razie tak to spróbujemy potem zmontować. Chyba razem z wirnikiem to wszystko wyjmiemy, dlatego... O, mam wyjęty wirnik, dlatego od razu chciałem też wyjąć szczotki, bo przypuszczałem, że tak właśnie może się stać. O, tutaj w tym łożysku się ten wirnik tak trochę ciężko obraca. Tutaj z tego drugiego łożyska widzę, że go wyjęliśmy. Ono kompletnie jest już tam suche, tam w ogóle smaru na tym łożysku nie widać. Trzeba będzie je później nasmarować. No i jeszcze będę chciał wycisnąć ten wirnik tutaj z tego łożyska. Może nawet uda się to ręcznie zrobić bez żadnego ściągacza łożysk, tylko troszkę tu sprzątnę, bo jednak sporo brudu się z tego silnika wysypało. Ok, troszkę tu sprzątnąłem, ale wziąłem teraz odkurzacz, pędzelek i spróbuję trochę lepiej ten silnik wyczyścić. I zaraz jeszcze spróbujemy wyjąć wirnik tutaj z tej obudowy. No już to wygląda trochę lepiej. A spróbujmy zdjąć tę obudowę, tylko uwaga, bo to jest aluminium, to może naprawdę łatwo pęknąć. Tutaj naciskam w tym najgrubszym miejscu. O. Wyszło nam łożysko z całej tej obudowy. No, łożysko już tak ciężko się obraca. Tutaj zaraz wszystko też ładnie wyczyścimy. Teraz sprawdzimy, jakie to są łożyska, czy to jest faktycznie 6000 łożyska. Zaraz sprawdzimy. Albo te nasmarujemy, zobaczymy, jak będzie wtedy działało, albo je wymienimy. No tutaj podczas czyszczenia faktycznie trochę brudu z tego trzeba po prostu wyskrobać. O, całkiem sporo. Ok, silnik jest, szczerze mówiąc, coraz bardziej czysty, moje ręce są coraz bardziej brudne. To jest już dobry znak. Tutaj wyczyściłem jedno z tych łożysk i zobaczcie, jak ono ładnie się teraz obraca. Tam wymyłem, wypłukałem cały ten, przynajmniej w większości, ten stary smar z łożyska. Zaraz nasmaruję je od nowa. Tutaj jest napis Poland, FLT, fabryka łożysk tocznych i chyba typ łożyska 6000. Zaraz je jeszcze porównamy z takimi łożyskami. Tutaj tę pokrywę w miarę solidnie wyczyściłem. Wyczyściłem też troszeczkę ten stojan. Zaraz możemy też od razu odkręcić też tę pokryweczkę i dostać się tutaj do łożyska. Ostrożnie, bo tam chyba jest taka sprężynka pod tą plastikową pokrywką. Żeby ona nie wystrzeliła. O, tak. Wyjmuję tutaj śrubkę. Wyjmuję sprężynkę. Tu jest jeszcze taka podkładeczka, nawet dwie. No i mamy tutaj łożysko, które też zaraz wyczyszczę z tego starego smaru. Chyba też 6000 Poland.
FLT chyba też 6000. Jest tutaj oznaczenie. Przyniosę zaraz takie łożyska, zobaczymy, czy one faktycznie by tutaj pasowały. O, tu mam takie nowe łożyska SKF 6000, a tu mam jakieś wyjęte, już nie pamiętam skąd. Poland FLT 6000, też stare, oryginalne łożysko, z tym, że już nowsze, takie obustronnie zakryte. I to jest dokładnie to samo. Tak, ono by tutaj pasowało, wewnętrzna średnica taka sama. Tutaj też by weszło, a sprawdźmy tu. Tak, to jest też dokładnie to samo łożysko. Jest wewnętrzna średnica taka sama, zewnętrzna taka sama. Grubość łożyska też jest taka sama, czyli łożyska 6000. Ja na razie ich nie będę wymieniał, bo może uda się zostawić te oryginalne tutaj po nasmarowaniu w tym silniku. Zawsze w takich muzealnych eksponatach wolę, jak są oryginalne części. Jak będzie trzeba, to je wymienimy. Tutaj po prostu ściągaczem łożysk byśmy zdjęli to łożysko, założylibyśmy nowe łożysko. To łożysko byśmy przez jakąś rurkę albo monetę, można tu podłożyć rurkę i wystukać je stąd delikatnie, albo też ściągaczem łożysk przez podstawkę. Tutaj można ściągacz zaczepić i przez podkładkę je tam wepchnąć. Włożyć tutaj nowe łożysko, włożyć wirnik i załatwione. Ale może nie będzie takiej potrzeby. Zobaczymy. Fajnie byłoby jednak mieć te stare, oryginalne łożyska. Zobaczymy, jak ten silnik będzie działał po zmontowaniu, po nasmarowaniu i zmontowaniu z tymi łożyskami. No dobra, to wyczyściliśmy go, możemy montować kondensator. Kondensatorem możemy się właściwie zająć jeszcze troszkę później. Może tylko o poprawie tutaj to zabezpieczenie tego łączenia, bo tutaj już ta taśma izolacyjna, o, tu w ogóle się to, zobaczcie, rozłączyło. Trzeba to będzie jeszcze raz połączyć, zlutować i najlepiej jakieś termokurczki tutaj wezmę. A dobra, w sumie fajnie, że tutaj zajrzeliśmy pod to, bo jak widać tutaj już się to w ogóle rozłącza. Zaraz to lutowanie poprawimy i założymy jeszcze termokurczki. Teoretycznie można by w ogóle ten kondensator wyrzucić, ale zostawmy go na razie, bo jest to jednak jakaś część historii tego urządzenia. Ok, na razie ten kondensator w ogóle stąd odczepię. Później po zmontowaniu silnika ponownie go tutaj zamontujemy. Tutaj w tym miejscu muszę się Wam przyznać, że zrobiłem krótką przerwę w pracach przy tym naszym oglądanym dzisiaj silniku i zaprosiłem do mojego warsztatu tego gościa. To jest pralka Światowit z myszkowskiej fabryki naczyń emaliowanych z 1988 roku. Wydaje mi się, że w czasie, kiedy opublikuję ten odcinek o silniku SK5B na kanale, będzie już przynajmniej jeden dłuższy odcinek o tej pralce. Obejrzeliśmy m.in. silnik, który znajduje się w tej pralce, chyba nie do końca poprawnie działający. Będę musiał spróbować jeszcze tym silnikiem się zająć. To będzie temat kolejnego odcinka, ale na razie wracamy do naszego silnika SK5B z odkurzacza Alpha K2, który nawiasem mówiąc jest ponad 20 lat starszy od tej, no bądź co bądź też niemłodej już pralki z 1988 roku. Pozwólcie, że zabiorę pralkę, żebyśmy tu znowu mieli miejsce na stole. No dobrze, mam nadzieję, że podczas prac przy pralce Światowit nie zginęły tutaj żadne elementy naszego silnika. Ja bym teraz chętnie wziął się za ponowne zmontowanie tego silnika, ale jeszcze zrobimy jedną rzecz. Przyniosę tutaj taki tester wirników, który oglądaliśmy już w jednym z poprzednich odcinków i przetestujemy ten wirnik z naszego silnika. On powinien być sprawny, ale zobaczmy jeszcze, czy rzeczywiście takie badanie testerem mierników potwierdzi to, że nadaje się on do ponownego zamontowania w naszym silniku. Mam tutaj taki tester wirników, aparat do badania tworników wyprodukowany przez Spółdzielnię Pracy Wspólnota w Krakowie. Jest na kanale jeden odcinek poświęcony temu testerowi. Jeszcze będziemy do niego zaglądać za wypożyczenie tego testera. Bardzo, bardzo dziękuję Sławkowi. Ja już opowiadałem, jak ten tester funkcjonuje. Nie będę tego tutaj powtarzał. W każdym razie sprawdzimy tutaj trzy rzeczy. Po pierwsze sprawdzimy, czy nie ma połączenia pomiędzy uzwojeniami wirnika a osią wirnika, a masą tego wirnika. Posłużymy się do tego tymi sondami.
Po drugie sprawdzimy połączenie pomiędzy sąsiadującymi wycinkami komutatora. Zobaczymy wskazania na amperomierzu. Powinny być mniej więcej w każdej pozycji takie same. Można to zresztą równie dobrze, a nawet wygodniej chyba sprawdzić zwykłym miernikiem. A po trzecie taką cieniutką blaszką, można do tego wziąć taki nóż do tapet, ale lepiej taką cieniutką blaszkę. Sprawdzimy, czy nie ma tutaj zwarć międzyzwojowych. Jeżeli będą, to ta blaszka będzie w taki charakterystyczny sposób przyciągana. Trochę jakby ten wirnik był takim dzwonkiem, powiedzmy. Dobra, to ja włączam teraz to urządzenie. Momencik, najpierw zasilanie naszego testera. Teraz włączam tutaj cewki połączone szeregowo. Zobaczmy może najpierw, przyniosę, albo nie. Zobaczmy może najpierw tą blaszką, czy nie ma tutaj zwarć międzyzwojowych. Tutaj nic się nie dzieje. Gdyby coś się działo, to mniej więcej mielibyśmy taki efekt. Takie drganie. Przepraszam, będę wyłączał za każdym razem, bo ten wirnik jest tutaj dosyć mocno przyciągany i czasem trudno go oderwać. Ok, sprawdziliśmy dookoła. Wydaje się, że żadnych zwarć w uzwojeniach tego wirnika nie ma. To sprawdźmy teraz może, czy nie ma tutaj też połączenia pomiędzy wycinkami komutatora i tymi uzwojeniami, a masą czy osią tego wirnika. Trzeba uważać z tymi końcówkami, bo tutaj napięcie dochodzi do 50 V przy takim ustawieniu. Gdyby było tutaj połączenie, to ta lampka wewnątrz naszego testera, widoczna też tutaj przez tę obudowę, po prostu zgaśnie. To jest troszkę odwrotnie niż w późniejszych modelach, gdzie ona się w przypadku takiego połączenia zapalała. Momencik. Tutaj też muszę odwrócić wirnik. Nie, tutaj też nie ma nigdzie takiego połączenia. Wszędzie żarówka się świeci. No to jeszcze weźmiemy tę sondę z dwiema końcówkami i spróbujemy, zaraz jak będzie wygodniej, może tak. Spróbujemy tutaj dotykać do tych położonych obok siebie wycinków komutatora i zobaczymy, czy będą takie same wskazania na amperomierzu za każdym razem. Tutaj trzeba tylko zadbać o to, żeby za każdym razem minimalnie przekręcać ten wirnik, bo wskazanie jest najwyraźniejsze tylko tutaj na samej górze. Jak już schodzę w bok, to już tak nie widać tego wyraźnie. No dobra, chyba sprawdziłem dookoła ten wirnik. Wszędzie jest połączenie pomiędzy sąsiadującymi wycinkami komutatora i we wszystkich przypadkach amperomierz pokazuje mniej więcej podobną wartość, tylko tak jak mówiłem, zawsze dotyczy to tutaj raz, dwa, powiedzmy tych trzech pozycji pomiarowych. Potem trzeba ten wirnik przekręcić,
bo jak już tutaj niżej zejdę, to nie jest to już tutaj tak wyraźne. Troszkę jest to uciążliwe z tym wyłączaniem urządzenia za każdym razem, ale tak jak powiedziałem, czasem jest naprawdę trudno ten wirnik tutaj oderwać, jak on jest przyciągany przez ten transformator. Dobra, także wydaje się przy takim pobieżnym badaniu, że ten wirnik powinien być sprawny i że możemy go zamontować ponownie w naszym silniku i nie powinien ten silnik za bardzo jakoś nadmiernie tutaj iskrzyć. Ja też troszeczkę drobnym papierem ściernym wyczyściłem ten komutator dookoła. Odstawiłem już nasz tester wirników, tak zwaną zwarciownicę. Możemy jeszcze tak bardzo szybko przy pomocy miernika, dotykając położonych naprzeciwko siebie wycinków komutatora, sprawdzić, czy mamy tutaj we wszystkich pozycjach połączenie. Czyli w takiej pozycji, w której do komutatora dotykają szczotki podczas pracy silnika. Ok, wydaje mi się, że wszędzie tutaj we wszystkich tych pozycjach jest połączenie tutaj przez uzwojenia wirnika, także wirnik powinien być sprawny. Widzieliśmy już tutaj na kanale kilka innych wirników, które wykazywały różne wady. No najbardziej od takiego starego silnika w odkurzaczu Electrolux 5 sprzed 100 lat, gdzie właściwie tylko w jednej jedynej pozycji mieliśmy tutaj połączenie, w żadnej innej ten silnik nie był w stanie ruszyć, no i oczywiście nie był w stanie działać. To ja w takim razie nasmaruję tutaj troszeczkę te oryginalne łożyska. Na razie ich nie wymieniamy. Jeżeli będzie jakiś kłopot z pracą tego silnika, to zawsze możemy takie łożyska wymienić. Sprawdziliśmy już, że pasują tutaj jak najbardziej dostępne dzisiaj łożyska typu 6000. A to są jeszcze stare z fabryki łożysk tocznych, które tutaj na razie zostawimy. Jeszcze to łożysko. Tutaj biorę sobie taki smar do łożysk tocznych, chyba pamiętający jeszcze lata 70. No dobra. To spróbujmy teraz ponownie zmontować ten silnik. Przepraszam, nie chcę tutaj tłustymi rękami go dotykać. Włożę ten wirnik z powrotem do stojana. Tutaj wszedł nawet dosyć lekko. W takim razie zakładam też tę obudowę łożyska. Ok. Tutaj sobie, momencik, chyba zaznaczyłem. Tak. Ta śruba jest po tej stronie. Dobra. Nie wiem, czy to ma znaczenie, ale w każdym razie starałem się to dokładnie tak samo zmontować, jak było to wcześniej. Przykręcam tutaj śrubki. Troszkę z jednej, troszkę z drugiej strony. Dobra, powinny już być śruby ładnie dokręcone. No to teraz tak, możemy tutaj założyć. Tutaj jeszcze były takie osłonki tego łożyska. Prawdę mówiąc, pierwszy raz je widzę. Zakładamy też sprężynkę i możemy tutaj ten dekielek przykręcić. Tak, i tutaj śruba połączona z mocowaniem kondensatora. Ok. No, wirnik się całkiem ładnie obraca. No, też nie czuć jakichś specjalnych luzów.
No to zamontujmy teraz na silniku te turbinki, które odpowiadają za to, że taki silnik nie tylko się obraca, ale też faktycznie zasysa powietrze, czyli wykonuje jakąś konkretną pracę w odkurzaczu. Zakładam tutaj najpierw taką malutką podkładeczkę. Teraz zakładam jedną z tych turbinek. Na nią zakładam kolejną podkładkę. Teraz tak zwana kierownica. Przepraszam, troszkę może ją tutaj nie najlepiej wyczyściłem. Druga podkładka. Druga turbinka. Podkładka. I nakrętka. No i teraz będę musiał śrubokrętem przytrzymać tutaj za ten otwór w osi silnika, a kluczem dokręcić nakrętkę, dokładnie tak jak to odwrotnie robiliśmy podczas demontażu. Trzymam tutaj śrubokrętem i kluczem 17 dokręcam nakrętkę. Wydaje mi się, że już powinno to być mocno. Ja jeszcze przytrzymam sobie ten silnik kolanami, tak jak to robiłem podczas odkręcania. Tutaj zablokuję i jeszcze troszkę dokręcę. Już chyba mocniej nawet nie dam rady. Jak taki silnik czasem przestanie zasysać powietrze i zaczyna jakoś grzechotać, to powodem może być poluzowana tutaj ta nakrętka i te turbinki nie obracają się wtedy razem z osią takiego wirnika. Możemy też tę pokrywę od razu założyć. O. Mamy silnik praktycznie zmontowany. To, co trzeba tu jeszcze zrobić, to włożyć oczywiście szczotki do środka, a potem jeszcze podłączymy tutaj przewody od tego kondensatora. Zaraz zamontujemy szczotki, tylko sprawdźmy ich rozmiary. Przyznaję, że ja po prostu nie pamiętam. Na pewno już to sprawdzaliśmy, ale warto jeszcze raz zobaczyć. W węższym miejscu 6,5 mm, w szerszym miejscu 8 mm. 8 na 6,5. Te szczotki, tak jak powiedziałem, są już dosyć mocno starte, ale jeszcze jak na taki kolekcjonerski odkurzacz, który nie działa na co dzień, spokojnie mogą tutaj jeszcze troszeczkę popracować. Tu mam zakrętkę. Druga szczotka, a ja sobie, może nawet mam w tej chwili, sprawdzę, a jak nie, to kupię takie szczotki, żeby mieć je w razie czego na wymianę. Ok, szczotki mamy zamontowane, dotykają tutaj z obu stron do komutatora. Wirnik całkiem ładnie się obraca i teraz teoretycznie, jeżeli niczego nie popsuliśmy, powinien ten silnik też działać. Zaraz to sprawdzimy. Ok, przylutowałem już tutaj te przewody idące od kondensatora do uzwojeń silnika, założyłem termokurczki, podgrzałem troszkę te termokurczki. One tutaj ładnie zacisnęły się na przewodach. Natomiast te przewody od kondensatora, one są troszeczkę za krótkie. Pamiętam, że trudno jest je tam podłączyć do kostki przyłączeniowej. Musiał być ten kondensator jakoś w taki sposób wyjęty. Przedłużymy je też, ale to już podczas montażu tego silnika w odkurzaczu, bo nie pamiętam, myślę, że tutaj dosłownie jakieś 3-4 cm powinny wystarczyć z każdej strony tych przewodów. No to zróbmy w takim razie test miernikiem. Dotykam tutaj do przewodów. Mamy ładnie połączenie. Tutaj na obudowę silnika nie mamy. Natomiast sam silnik powinien ładnie działać. Może zaraz spróbuję tak złapać te przewody i przekręcić komutatorem. No i tu w zasadzie w każdej pozycji pomiędzy szczotkami mamy połączenie. Ok.
mogę jeszcze wykorzystać taki radziecki megaomomierz do sprawdzenia stanu izolacji tutaj na uzwojeniach silnika. Nawiasem mówiąc, tutaj mam na stole jeszcze jedno radzieckie urządzenie, które tu się niedawno pojawiło, bo w sobotę kupiłem je na targu Staroci. To jest taki bardzo, bardzo zniszczony właśnie radziecki autotransformator, a tak naprawdę taki stabilizator napięcia do telewizora. Jeżeli było za niskie napięcie, to można było tutaj podłączyć telewizor, podnieść troszeczkę napięcie do poziomu 220 V i telewizor powinien wtedy pracować prawidłowo. Tutaj brakuje kilku elementów, nie mam pojęcia, czy ten autotransformator jest sprawny. Obejrzymy go sobie, on jest ciekawy, bo ma nawet też funkcję prostownika. Tutaj można też było przy jego pomocy ładować akumulatory, ale to temat na oddzielny odcinek. Teraz podłączę zaraz ten mega omomierz, tylko na chwileczkę zepnę tutaj obydwa przewody, pokręcę korbką. Wskazówka spadła mi do zera. Teraz ten przewód podłączę na przykład tutaj przez kondensator, ten drugi podłączę do obudowy silnika i kręcę korbką induktora. Tutaj wskazanie dochodziło, teraz jest troszeczkę wyżej, dochodziło mniej więcej do 20 megaohmów, czyli powinna być tutaj izolacja w tych uzwojeniach sprawna, powinna pozwalać na uruchomienie tego silnika. Dobra, to odstawiam teraz ten megaomomierz, a my zrobimy próbę tego silnika. Silnik postawiłem troszeczkę przekrzywiony, tutaj podłożyłem coś, żeby mógł od spodu zasysać powietrze. Jest teraz podłączony do tymczasowego przewodu. Przewód jest podłączony do autotransformatora. Jest tutaj bardzo zmniejszone napięcie, w tej chwili około 40 V. Autotransformator jest podłączony do zasilania. Włączę zasilanie i włączę teraz autotransformator. Silnik powinien ruszyć. Silnik ładnie ruszył i wydaje mi się, że cichutko chodzi. Podnieśmy troszeczkę napięcie. Ładnie tutaj dmucha powietrze od góry. Szczotki nie iskrzą. Wydaje mi się, że całkiem fajnie ten silnik działa. No dobra, bardzo Wam na koniec dziękuję. Przepraszam, że ten odcinek wyszedł dosyć długi, ale myślę, że było warto trochę dokładniej rzucić okiem na ten silnik. Przypominam, to jest silnik typu SK5B z fabryki wodomierzy Fawod we Wrocławiu, a ten silnik pochodzi z odkurzacza Alfa K2 z 1965 roku i w jednym z następnych odcinków cały ten odkurzacz zmontujemy. Trzeba go będzie jeszcze porządnie wyczyścić, bo nie wiem, czy pamiętacie z odcinka o demontażu tego odkurzacza, to wszystko było strasznie brudne, a przede wszystkim cały ten silnik był po prostu totalnie oblepiony kurzem, tak jakby ktoś odkurzał tym odkurzaczem, w ogóle nie założywszy do niego worka na kurz. Ale po wyczyszczeniu okazało się, że ten silnik całkiem fajnie działa i cieszę się, że będzie mógł z powrotem trafić do swojego, w cudzysłowie, odkurzacza. Dobra, nie przedłużam tego odcinka, niedługo będziemy oglądać montaż odkurzacza Alfa K2. Ja Wam jeszcze raz bardzo dziękuję, trochę się tym silnikiem pobawię i do zobaczenia w następnych odcinkach.